Jak wam teraz wygarnę, to zobaczycie. Czy bojownik wspaniały stał się ofiarą własnej, nazwijmy to, wytrzymałości, która pozwala marketingowcom wmówić nam, że ta ryba uwielbia ciasne kule i brak filtracji? Przecież to, że potrafi przetrwać w ekstremalnie małych ilościach wody, raczej nie wynika z jego preferencji, lecz z unikalnej adaptacji ewolucyjnej do przetrwania pory suchej w płytkich rozlewiskach Azji Południowo-Wschodniej. Traktowanie tej ryby jako żywej dekoracji, najczęściej umieszczonej w dużym słoiku, która nie potrzebuje grzałki ani stabilnych parametrów wody, to najczęstszy błąd, który skraca życie tych inteligentnych stworzeń z 5 lat do zaledwie kilku miesięcy. Zrozumienie fizjologii układu labiryntowego i potrzeb termicznych bojownika to jedyna droga do tego, by zamiast osowiałej ryby z poszarpanymi płetwami mieć w akwarium prawdziwego, aktywnego władcę w pełnych barwach i rozmiarze. I właśnie dzisiaj trochę porozmawiamy o bojowniku wspaniałym. Aquascaping TV zapraszam na ten, mam nadzieję, ciekawy film. Partnerem kanału jest firma Hobby, wyłączny dystrybutor produktów marki Sera i Fluval. Różne ciekawe rzeczy opowiadają sprzedawcy w sklepach, szczególnie wtedy, kiedy chcą coś sprzedać. Największe kłamstwa, jakie słyszymy o tej rybie w sklepach, jest to, że bojowniki w naturze żyją w krowich odchodach lub w małych kałużach. Panie, a wie pan, w jakich ona w naturze w syfiastych warunkach żyje, jak woda śmierdzi, a po prostu jeden wielki ściek. I kiedy właśnie takie zapewnienia będziecie słyszeć, popatrzcie na tą poczciwą twarz tego sprzedawcy i zastanówcie się chwilę, kiedy ten pan ostatni raz był w południowo-wschodniej Azji. Bo przecież jak opowiada, to na pewno widział to na własne oczy. Badania ekosystemów w Tajlandii czy Wietnamie wskazują, że choć bojowniki zamieszkują płytkie wody, są to zazwyczaj ogromne obszary pól ryżowych i rozlewisk o ciągłej wymianie wody i gigantycznej masie roślinnej. Krótko mówiąc, przez większą część roku mają krystalicznie czystą wodę i bardzo dobrze natlenioną przez roślinność. Ryba ta posiada narząd zwany labiryntem, który pozwala jej oddychać powietrzem atmosferycznym, ale nie służy do życia w brudnej wodzie, lecz do przetrwania w wodzie o niskiej zawartości tlenu. Statystyki medycyny weterynaryjnej w akwarystyce są niestety nieubłagane. Najczęstszą przyczyną zgonów u bojowników trzymanych w kuli jest szok termiczny oraz zatrucie amoniakiem, którego poziom w niecałych 10 litrach wody rośnie w tempie wykładniczym. Po prostu nieborak pływa we własnych odchodach. Bojowniki to ryby tropikalne, które wymagają stałej temperatury na poziomie od 24 do nawet 28 stopni Celsjusza. Powiedzmy, w mieszkaniu, w którym jest 24 stopnie, jeszcze może dałby radę bez grzałki. Ale na dłuższą metę bez grzałki jego metabolizm zwalnia, układ odpornościowy przestaje działać, a każda infekcja staje się śmiertelna. I to nie tylko u tej ryby. Pierwszym dobrym z brzegu przykładem jest skalar. Tam sytuacja jest podobna. Kiedy skalarom jest za zimno, po prostu metabolizm też im zwalnia i jest później problem z różnego rodzaju chorobami. Ale wracając do naszego bohatera, czyli bojownika wspaniałego. Generalnie rzecz biorąc, w tym momencie trzeba powiedzieć, że w internecie krąży bardzo dużo bzdur na temat poszczególnych gatunków ryb. Jedne większe, drugie jeszcze większe. Odnośnie dzisiejszego naszego bohatera często słyszymy, że zbyt duże akwarium bojownika po prostu stresuje. I to, krótko mówiąc, jest kolejne nadużycie interpretacyjne.
Ryba ta ma prawo się stresować, ale nie przestrzenią, lecz zbyt silnym prądem wody, który utrudnia jej pływanie z długimi, ciężkimi płetwami oraz brakiem kryjówek. Akwarium dla bojownika po prostu trzeba umieć zaaranżować. Analizy behawioralne dowodzą, że bojowniki to niezwykle inteligentne ryby, które potrafią rozpoznawać opiekuna i wymagają stymulacji środowiskowej. Minimum socjalne dla tej ryby, czyli minimalny zbiornik, który pozwala na zachowanie stabilności biologicznej i dobrostanu, to 25 litrów w formie klasycznego akwarium prostokątnego, broń Boże, żadnej kuli. A jak będę miał akwarium większe, 50 litrów, ale w kuli? Tak, to idealne akwarium na legowisko dla Twojego kota. Polecam. Bojownikom dajemy prostokątne akwaria. Ludzie, co wy robicie? Przecież można uczciwie, po chrześcijańsku. Minimum 25 litrów, jak powiedziałem wcześniej. W takim akwarium możemy już zainstalować filtr kaskadowy z delikatnym przepływem oraz naturalną roślinnością, która jest kluczowa według mnie do hodowli tego gatunku ryb. Bojownik potrzebuje roślin o szerokich liściach, np. takich jak anubiasy, na których może odpoczywać blisko lustra wody, by mieć łatwiejszy dostęp do powietrza. Tutaj w tym przypadku też nie szedłbym w jakąś gęstwinę roślin, nie wiem, nawalić tam moczarki kanadyjskiej czy coś w tym rodzaju. Ma być akwarium zarośnięte, ale nie aż tak, żeby po prostu tej rybie przeszkadzało wypłynięcie na powierzchnię i zaczerpnięcia powietrza. Brak możliwości spoczynku tej ryby tuż przy powierzchni wody prowadzi do chronicznego zmęczenia i problemów z pęcherzem pławnym. Jeżeli chcemy zobaczyć bojownika w jego najlepszej formie, w jego najlepszej odsłonie, musimy odwzorować tak zwane warunki czarnych wód, tylko że oczywiście azjatyckich. I tutaj ponownie podeprzemy się relacjami, a raczej opisami z różnych mądrych książek. Dowody naukowe potwierdzają, że garbniki i kwasy humusowe uwalniane z liści dębu, migdałecznika czy szyszek olchy działają na bojownika jak naturalny antybiotyk i środek uspokajający. Woda o lekko herbacianym kolorze i niskim pH drastycznie obniża poziom stresu u ryb labiryntowych i stymuluje ich układ immunologiczny do regeneracji płetw, które w odmianach długopłetwnych są bardzo delikatne. Nie wiem, czy jest w biologii takie nazewnictwo ryby długopłetwne. Nie wiem też, czy po polsku to jest dobrze powiedziane. Jeżeli jest dobrze powiedziane i nie ma takiego nazewnictwa, no to ja sobie zastrzegam. Co więcej, moi kochani aquamaniacy, w takim środowisku światło jest naturalnie przytłumione, co dla bojownika będącego drapieżnikiem czyhającym w cieniu jest warunkiem niezbędnym do poczucia bezpieczeństwa. Ogólnie powiem Wam, że większość gatunków ryb nie lubi tak zwanych high-techów, a powiedziałbym nawet więcej, raczej 90% ryb nie lubi takich warunków. Nie z tego względu, że jest tam dużo nawozów, ale też z tego względu, że jest tam bardzo duże prześwietlenie. Ryby w naturalnym środowisku po prostu nie mają takich warunków, że jest taki ogrom światła. I to po prostu je stresuje. Jeżeli stresuje, to też napędza choroby. I znowu mądre książki i moje skromne doświadczenie mówi, że bojowniki trzymane w systemach tzw. blackwater chorują średnio, uwaga, o 70% rzadziej niż w warunkach sterylnych w jasnych zbiornikach. To właśnie w takich warunkach ta ryba pokazuje swoje prawdziwe zachowania i często dochodzi do tarła. Wtedy buduje gniazda z piany i staje się też ciekawskim obserwatorem wszystkiego, co dzieje się w Twoim pokoju. Na koniec chciałbym wszystkich uświadomić, że bojownik to nie zabawka. To wymagający drapieżnik, który płaci najwyższą cenę
za swoją zdolność do przetrwania w koszmarnych warunkach. Kupując tę rybę, bierzesz odpowiedzialność za stworzenie jej mikrosystemu, w którym grzałka i rośliny są ważniejsze niż kolorowy żwirek czy plastikowy zamek. Prawdziwa satysfakcja z akwarystyki zaczyna się wtedy, gdy ta ryba nie tylko egzystuje w naszym akwarium, ale rozkwita, a to jest możliwe tylko po odrzuceniu marketingowych kłamstw o kulach i kubeczkach, w których rzekomo te ryby potrafią żyć. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, jak wyglądają wasze zbiorniki dla bojowników i czy zauważyliście różnicę w ich zachowaniu po przejściu na większy litraż lub dodaniu roślin albo garbników do wody. Pamiętajcie, że wasze historie mogą pomóc innym w podejmowaniu lepszych decyzji. Oczywiście nie zapomnijcie też napisać kolejnych propozycji do naszego Atlasu Ryb Akwariowych. Informacja do wszystkich, którzy niedawno dołączyli do kanału Aquascaping TV. Jest seria filmów Atlas Ryb Akwariowych. Tam opowiadam wam o różnych rybach akwariowych, więc jeżeli oglądaliście pierwszy odcinek, to nic straconego, zajrzyjcie i obejrzyjcie kolejne. Wszystkim tym, którym podobał się ten film, przypominam o polubieniu tego filmu, bo innej możliwości nie ma zobaczyć, czy ci się film podobał, czy nie. Oczywiście subskrypcja. No i jeżeli bardzo ci się podoba, co tutaj robię na tym kanale, pomóż mi tworzyć lepsze treści, wspierając ten kanał. Dziękuję za dzisiaj i zapraszam na kolejny odcinek, w którym sprawdzimy kolejne akwarystyczne fakty. Pozdrawiam akwaryści i do usłyszenia już niebawem.